Patryk Broś-Bąk, dziękuję Tobie, że zaufałeś mi i jesteś tym pierwszym, który postanowił udzielić wywiadu. Patryk, psycholog, psychoterapeuta, członek stowarzyszenia badającego czy zajmującego się terapią, psychodelikami? Stowarzyszenie założyliśmy po to, aby promować rzetelny wizerunek psychodelików w Polsce, bazując na badaniach naukowych, których jest coraz więcej, oraz na doświadczeniu ludzi, którzy robią to od bardzo dawna. W Polsce czy też za granicą. Monika, z którą założyliśmy również stowarzyszenie, od kilku lat pracuje i mieszka w Ekwadorze i tam poznaje ten świat, uczy się zastosowania enteogenów, bo mówimy enteogeny, medycyny, psychodeliki, dla mnie to jest to samo. Natomiast psychodeliki są blokowane przez słowo psychodelik. Okej. Podobnie jak psylocybina, MDMA. To MDMA chyba nie jestem pewny, ale na pewno psylocybina i LSD. Te słowa są nielubiane przez Facebook, więc wtedy wydarzenie czy post ma mniejszą widoczność. Powinienem zacząć od tego, dlaczego psycholog, dlaczego psychoterapeuta? Jakbyś mógł jeszcze na początku podpowiedzieć, czemu akurat ta branża Ciebie zainteresowała, czemu psycholog? Człowiek zmagający się z ludźmi z problemami, tak pierwszowizerunkowo. Wiesz, ja byłem bardzo aktywny w czasie studiów, więc chodziłem na koła naukowe i często spotykałem się z takim komunikatem ze strony nauczycieli, że ludzie przychodzą na psychologię, uczyć się psychologii, żeby samemu sobie pomóc. I trochę coś w tym jest, natomiast no zobacz, jak to się dzieje, że coś nas interesuje. Najczęściej jest tak, że interesuje nas to, co jest naszym jakimś takim obiektem zaciekawienia, coś, co nas interesuje, bo zobacz, świat jest bardzo duży i szeroki, ale wszystkiego nie możemy poznać. Tylko jest tam jakaś droga, którą zmierzamy i każdy ma swoją unikatową drogę. Ja o psychologii myślałem, to jest taka anegdotka, bo moja ciocia jest psychologiem. Kiedy jeździłem do niej jako młody chłopak do Krakowa, to ona miała dużo książek o psychologii. I pewnego razu zobaczyłem słownik psychologiczny. Całkiem spora książka. Wtedy nic nie rozumiałem z tych słów, które tam były napisane, ale jakoś tak się złożyło, że wziąłem sobie tą książkę. Miałem wtedy może 12 lat. Jakoś to tak było we mnie, że interesowały mnie te różne fenomeny psychologiczne i czytałem. Czytałem coraz więcej i w wieku 18 lat, kiedy zdałem maturę, to chciałem iść na psychologię. Natomiast dzięki mojej mamy odpuściłem, albo jakoś ten kierunek nie został jakoś tak wzmocniony przez moją mamę i przez tatę, więc dopiero poszedłem na psychologię w wieku 25 lat. Wcześniej podróżyłem po całej Europie. I uważam, że to był idealny moment. Idealny moment do tego, aby zacząć tą podróż, ucząc się od innych. Jak oni to robią? Ponieważ w wieku 18 lat myślę, że nie byłbym gotowy jeszcze. Mentalnie. Okej. Jak te podróże wpłynęły na to, że stwierdziłeś, że jednak psychologia to jest to, z czym chcesz mieć do czynienia na co dzień? Pamiętam taki dzień, pracowałem wtedy w Holandii przez kilka miesięcy i tam zamówiłem sobie kilka książek o psychologii. Jedna z nich to była psychologia konfliktu. I wtedy, to pamiętam, był chyba czerwiec, poczułem, że tak, w tym roku idę na pierwszy rok psychologii. No i tak minęło kilka lat. Okej. Wspomniałeś o tym, że zainteresował Cię konflikt, ten element psychologii konfliktu. Chciałem Ciebie dopytać, z tego co mi mówiłeś, wybrałeś nurt Gestalt. I jakby zastanawiam się, czemu na przykład nie terapie behawioralno-poznawcze, czemu nie
terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Czemu akurat Gestalt? Czy to jest połączone u ciebie z tym kierunkiem? Ja będę często wracał też chyba do moich wspomnień, które trochę to odpowiadają na twoje pytania. Dlaczego Gestalt? Na pierwszym roku psychologii wybieraliśmy sobie jednego z przedstawicieli różnych nurtów psychologii. Ja wybrałem Carla Rogersa, który był jednym z twórców terapii humanistycznej. I zrobiłem o nim prezentację. Później się dowiedziałem, że od mojego wykładowcy, że często jest tak, że kogo wybieramy na początku, ten w jakiś sposób poświetla, daje wyznacza kierunek, w którym nadal się rozwijamy później. Jakoś ten Gestalt jest dla mnie najbliższy sercu. Jest taki żywy o człowieku, z człowiekiem, a nie obok człowieka. Więc dla mnie humanizm jest właśnie o tym, aby szukać tych odpowiedzi na moje pytania w środku, w ciele. Tak, Gestalt jest mocno skoncentrowany na ciele, na szukaniu różnych właśnie esencji w różnych częściach mego ciała, wzmacniania ich, integrowania do codziennego życia. No i nie ma protokołu. Tak, to jest piękne. Wspomniałeś o tym, że Gestalt wzmacnia ciało, między innymi twoje, gdy jakby ta technika. I przed rozpoczęciem nagrywania wspomniałeś o grupie, którą prowadzisz, o muzyce, o twoich zainteresowaniach. Muzyka, taniec. Jakbyś mógł o tym troszkę opowiedzieć, jak to na ciebie oddziałuje, czemu taniec, a nie boks, czemu medytacje, a nie koncert rockowy, jakbyś mógł rozwinąć, jak to u ciebie działa? Wiesz, ja kiedyś czułem się blisko do subkultury punku, więc jeszcze przed 18 urodzinami często bywałem na koncertach punkowych, rockowych. No taka była moja droga. Natomiast teraz no myślę sobie, że to, co jest ważne w historii mojego życia, to jest to, że ja przez 10 lat trenowałem akrobatykę sportową. Grupa Y-Clan. Nadal są dostępne do pooglądania filmy, które nagrywaliśmy. Nawet jest gdzieś tam chyba na moim profilu napisane, że trenowanie ze sobą, trenowanie akrobatyki to jest trenowanie ze sobą, ze swoim umysłem i z jego ograniczeniami. Oprócz wzmacniania ciała, to jest bardzo ważne, rozciąganie, rozgrzewka przed treningiem, to oczywiście jest ważne, natomiast największą pracę z mojej perspektywy wykonałem ze swoim umysłem. I pytałeś mnie, skąd pomysł na psychologię. Myślę sobie, że wtedy w jakiś sposób pojawiło się we mnie takie poczucie, że ludzki umysł jest bardzo interesujący. I jest tam coś, co w jakiś sposób mnie intryguje i chciałbym to zgłębiać. Tak jak zgłębiałem akrobatykę przez 10 lat. Nie zrobię tego, a może zrobię. W takim razie, jak się mogę przygotować do tego, aby zrobić pewną kombinację salt, aby czuć się bezpiecznie i mieć z tego frajdę, zabawę. Więc ten etap ryzykownego życia mam za sobą. Pytasz o boks. Dla mnie boks jest ryzykowny i nie widzę sensu, aby dokładać sobie bólu w życiu. Co jak domniemam, boks jest właśnie takim sportem. Boli? No okej, no rozumiem. Jeżeli ktoś to lubi, to niech to robi. Albo ogląda. Natomiast teraz w wieku 30 lat preferuję rzeczy bezpieczne. Co więcej, taka jest też medytacja dla mnie, że im jestem starszy, tym więcej rzeczy robię wolniej i tym więcej jakości
doświadczam w danym momencie. Pamiętam taki moment, kiedy zapisałem sobie w swoim notesiku, co jeszcze może skrywać chwila obecna. Jesteśmy sobie tutaj, słychać fale morza, wiatr pewnie. Jaka jest dla mnie ta chwila? Czyli zastanawiasz się emocjonalnie, tak? Czym dla ciebie jest, co słyszysz, co czujesz? To również jest bardziej, powiedziałbym, o takiej czystej obecności w modelu Hexaflexu, który jest takim centralnym aspektem terapii akceptacji zaangażowania. Jednym z elementów jest czysta obecność, pure awareness. Mhm. Ja bym dodał, że jeszcze tam obok jest radykalna obecność, zwłaszcza w momencie, kiedy jest dużo emocji we mnie i potrzebuję teraz szybko wrócić do siebie, do ciała, do takiej struktury, która zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa, stabilność i gdzieś te emocje czuję, ale nie są już w centralnym punkcie mojego widoku na świat. Tak więc, powiedziałeś o stresie, on sobie tam może być. I super, fajnie, on może dawać mi mobilizację do działania, do mówienia, do bycia, ale jeżeli jest za blisko mnie, to mogą mi się trzęść ręce, tak? Albo drżeć głos, łamać głos. Natomiast kiedy powoli sobie gdzieś tak go tam zrobię miejsce w sobie, w ciele właśnie, na ten stres, no to wtedy się okazuje, że to jednak mogę prowadzić tą rozmowę, słuchać, zadawać pytania i być sobie tutaj. Tak więc czysta obecność nie musi być o emocjach. Może być o czuciu ciała. Ja tutaj mam ze sobą taki roller z kolcami i regularnie masuję sobie ciało. Całe ciało. Powiedziałbym, że bardziej to jest o bólu niż o emocjach, natomiast to jest takie, teraz czuję, że tutaj było jakieś napięcie. I teraz, kiedy kończę spotkanie się ze swoim ciałem, to wow, jak luźno. I nawet nic nie czuję. Jest jest pięknie. Po prostu jestem. To brzmi troszkę jak mindfulness. Spotkałem się z takim zagadnieniem, treningiem uważności. Czy to jest pokrewne do tych technik, o których mówiłeś? Bo jakby tam też z tego, co kojarzę, polega to na tym, że obserwujesz i później w momencie, gdy faktycznie czujesz stres, jakby myśl o tym, co jest dookoła, pozwala te emocje tak troszkę odsunąć na bok, o ile dobrze kojarzę. Tak. To jest a propos tej radykalnej obecności. Mhm. Bo zobacz, bo często jest tak, że zaczynamy płynąć w nurcie historii, narracji, którą dyktuje mi umysł. I z mojego doświadczenia wynika, że ten nurt, ta narracja, ona nie opiera się na faktach. To są pewne wyobrażenia, koncepty, które mam na temat siebie, na temat świata, na temat innych ludzi. Oni robią tak i tak, albo robią inaczej. Mam takie przekonanie, które zasila ten nurt. Natomiast pytanie, czy to jest prawdziwe? Czy to jest prawdziwe akurat w tym momencie? I czy na pewno tak jest? Czy masz na to dowody? Tak, bo to jest nadinterpretacja. Ona się nie odezwała do mnie, bo mnie nie lubi. Albo przestałem być obiektem jej zainteresowania. A może po prostu nie ma czasu. Po prostu teraz jest zajęta, ale odezwie się później. Tak? Więc, ale kiedy pozwolę, aby mój umysł popłynął w tej narracji pod tytułem ona już przestała się mną interesować, to co się za chwilę dzieje? To w takim razie, tak, i zaczynam krytykować siebie. To w takim razie nie powinienem robić tego lub tamtego. Źle to zrobiłem. I teraz pewnie dlatego ona się do mnie nie odzywa. Tak? Więc zwracanie uwagi na ten moment obecny, to jest takie, no właśnie, co jest faktem. Tak? Czyli co mogę dotknąć?
co mogę poczuć, e, żeby znaleźć się tu i teraz i zobaczyć, co dalej. Tak, czyli mindfulness, medytacja. Medytacja bardziej jest dla mnie pewną filozofią. I buddyści to bardzo dobrze rozkminili. Co więcej, jest kilka tych szkół buddyjskich. Natomiast dla mnie no jestem bardziej takim pragmatykiem. Mhm. I proponuję moim też pacjentom, żeby sprawdzali różne techniki, sposoby na to, żeby wychodzić z umysłu i wracać do ciała, wykorzystując to, co u nich działa. Tak, bo to, co u mnie zadziała, niekoniecznie u ciebie będzie działać. Więc dla niektórych pomaga na przykład opisywanie 5 rzeczy, które widzą, które potrafią zobaczyć swoimi oczami. Kamień, piasek, woda, liście. Tak? Sprawdzić też, co słyszy moje ucho. Na przykład fale morza. Tak? I zobacz, jeżeli zaczynam opisywać świat dookoła mnie, to jest zmiana uwagi. I często w różnych terapiach głównym narzędziem jest kierowanie uwagi. Czyli nie skupiam się na tym, że mi coś nie wyszło, tylko skupiam się na tym, co mogę zrobić innego. Okej. Zobacz, bo to jest coś takiego, że ta uwaga, no właśnie, w jaki sposób my kierujemy swoją uwagą. Jak to się dzieje, że teraz zwracam uwagę na ciebie. Patrzę na ciebie. A za chwilę patrzę na wodę. Albo mogę być w swoim domu. Myśleć o tym, czy wyłączyłem gaz. Tak, Hmm? ma to sens. To jestem w swoim domu, czy tutaj? Czyli zobacz, to jest pytanie o to, czy ludzka świadomość ma granice. To zobacz, ciało jest tutaj, ale ja mogę być bardzo w domu pod tytułem mogę widzieć dokładnie swoją kuchenkę gazową. Ja wiem, jak ona wygląda. Widzę ją regularnie, codziennie. I mogę sobie ją wyobrazić, że ona tutaj stoi. Tylko czy jest mi to potrzebne teraz? Czy ja chcę być tam? I czy wtedy, jeżeli jestem tam, to czy jestem tutaj? Okej, czyli obecność, faktycznie brzmi to, jestem w stanie wyobrazić sobie 100 000 powodów, może nie 100 000 przesadziłem, ale 20, w których będę myślami tam, a nie tutaj, tak jak wspomniałeś, chociażby gaz czy rzeczy do zrobienia. W jaki sposób, jaki ty masz sposób na to, żeby być tu i teraz? Żeby tutaj, patrząc na mnie, czy siedząc i słuchając fal, skupić się na tym, co tutaj jest, a jakby może nie odciąć, ale odsunąć uwagę od tych innych rzeczy, które pewnie gdzieś tam masz z tyłu głowy. Rapę. Jednym z elementów, które mi pomagają wracać do ciała i tu i teraz jest rapę. Koncentracja, acetocholina, o której wspomniałem, ale też dotykanie swego ciała. Dotykasz swego ciała, Przemku? Chyba podczas Nieseksualnie. mycia głównie, rozumiem, ale tak chyba nie zwróciłem na to uwagi w trakcie dnia, na co dzień. Kurczę. Faktycznie proste, bo dotykasz, więc czujesz dotyk, więc już myślami skupiasz się na tym, że czujesz ten dotyk i że jesteś tutaj. A jakie jeszcze techniki stosujesz? Masz jakąś taką ogólnie swoją ulubioną? Poza rapę? To że mówiłem nazwę. Tak, dobrze powiedziałeś. Muzyka, śpiew, taniec. To są takie praktyki, które stosuję regularnie. I za każdym razem, kiedy na przykład wracam ze świątyni muzyki, to czuję się tak bardzo lekko i tak bardzo obecny w swoim ciele, że chcę wracać do tego momentu. Masaż. Ja zaczynam dzień, nie zawsze mi się to udaje, natomiast dzień zaczynam od tego, że siadam na dywanie i mówię do siebie, teraz zajmuję się swoim ciałem. Mówię to sobie na głos. Zaczynam od kuli takiej
lekko twardej, lekko miękkiej, masuje swoje ciało, kładę się na tej kulce i masuję. Później roller z kolcami. To jest coś, co no zobacz, właśnie, czy masz jakieś rytuały poranne? Praktyki, które stosujesz regularnie? Poza takimi typowo nałogowymi, gdzie chcę wstać, zapalić papierosa, to tak, pierwsze co robię po przebudzeniu, to zastanawiam się, za co jestem wdzięczny za dzień poprzedni. Taki rachunek wdzięczności, nazwałbym to. I w sumie to daje mi takiego kopa, żeby wstać i przezwyciężyć ewentualne problemy, czy zmotywować się do jakiegoś działania. To jest moja chyba jedyna taka rutyna. Poza medytacją, którą staram się gdzieś wdrażać, ale powiedzmy, że tutaj jeszcze moje gospodarowanie czasem kuleje. Wiesz co? Mam do ciebie jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do tematów psychodelików. Wspomniałeś w rozmowie w zeszłym tygodniu, że planujesz uruchomić swoją grupę wsparcia. Ona działa. Działa. Mhm. O, w jaki sposób to działa? Kto jest adresatem? Czy to jest tylko pod twoich klientów? Czy to jest również pod ludzi, którzy chcą skorzystać i gdzieś na Facebooku was znaleźć? Obecnie otwarte są i działające 3 grupy wsparcia. Pierwsza, którą założyliśmy razem z Zuzą, jest w Krakowie. Prowadzi ją Zuza. Na Krakowskiej 19, w Monarze, Drop-in. To był początek. Druga grupa powstała tutaj w Gdyni, kiedy ja tutaj przyjechałem. I tutaj spotykamy się no generalnie raz na miesiąc, raz na 1,5 miesiąca. A trzecia grupa właśnie powstała w Warszawie. O, I prowadzą ją wolontariusze Polskiego Towarzystwa Integracji Psychodelicznej. Poczuliśmy wtedy, kiedy założyliśmy towarzystwo, że jest wiele osób, które mają doświadczenia z enteogenami, z psychodelikami, ale nie mają z kim o tym porozmawiać. Więc te grupy wsparcia są bezpłatne. Ja mam taki obraz takiej osoby, która wychodzi z lasu po spotkaniu z grzybami. Nie ma portfela, nie ma plecaka, nie ma niczego, ale potrzebuje powiedzieć o tym swoim doświadczeniu, które doznała, i więc przychodzi na grupę wsparcia. I po prostu dzielimy się swoim doświadczeniem w nieoceniającej, życzliwej atmosferze. Bo zobacz, bo ja spotkałem się z osobami, które nie wspomniały o swoim doświadczeniu psychodelicznym swojemu terapeutce. Jest tam dużo emocji. Często takie doświadczenie jest jednym z najważniejszych momentów w życiu człowieka. Tak opisują to ludzie, którzy ważyli ayahuaskę, grzyby psylocybinowe, MDMA. To wymaga pewnego upuszczenia. Więc zobacz, my potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem. Zwłaszcza takiego kontaktu, w którym ta druga strona nie mówi ci, jak masz żyć. Co jest dobre, a co nie. I w takiej atmosferze ja mogę się wyluzować. Ja wiem, że tutaj mogę powiedzieć to, co jest dla mnie ważne. I nie zostanę za to skarcony. Bo kim jestem, żeby mówić komuś, jak ma żyć? Ja nie wiem, jak ma żyć. prawda. Ja mogę pomóc znaleźć sposób na to, żeby popatrzeć na świat inaczej. Poczuć swoje ciało inaczej. Wykorzystując techniki, metody, które mają za zadanie
No właśnie, poszerzyć zakres swego doświadczenia, żeby potrafić doświadczać emocji w sposób, który nie rani mnie, ani drugiej osoby. To jest zawsze możliwe. Jeżeli chcę. Jeżeli chcę to zrobić, jeżeli mam taką wolę, bo wszystkie emocje są piękne. Smutek, radość, złość. Zobacz, ile jest energii w złości. No? Co my z tym robimy, kiedy czuję złość? To niestety nikt nas tego nie uczy. Jak obchodzić się z emocjami? Co ja mam z tym zrobić? Jak rozpoznawać te emocje? Jak rozróżniać emocje, na przykład od pobudzenia w ciele? Od tego, że na przykład przez 5 godzin siedziałem w takiej pozycji, która mi nie służy. A, to tutaj plecy. I to nie jest o smutku. To jest o tym, że masz napięte plecy po prostu. Tak. Czyli rozróżnianie różnych sygnałów z ciała i umiejętność reagowania na te sygnały. Czyli często emocje wraz z emocjami niosą się potrzeby. I tych potrzeb jest bardzo wiele. Od tych fizycznych pod tytułem potrzebuję zjeść teraz, bo jestem głodny, a jest 17, a jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, a napisałem 3 raporty i czuję, że coś tak czuję, no nie wiem, coś tak, to jest o tym. Zjedz po prostu. Albo napić się wody. Mówię tak długo i za chwilę się napiję wody. Ale też to może być potrzeba zdobywania wiedzy. Minął jakiś czas od momentu, kiedy nauczyłem się czegoś nowego i teraz czuję, że chcę coś nowego. Ponownie nauczyć się. I czuję rozpoznać ten moment, że to jest o tym. Że może mam jakąś taką... o czym to jest? No bo potrzeba po prostu kontaktu fizycznego. Potrzebuję się do ciebie przytulić. Czyli rozpoznawanie, tak? To faktycznie w szkole nie kojarzę przedmiotu, który by uczył o emocjach, jak nad nimi pracować, jak na nie reagować, jak je rozładowywać. Nie kojarzę chyba takiego przedmiotu w takiej szkole podstawowej czy gimnazjum. No dobra, chciałbym Cię zapytać o te psychodeliki, bo tak nie do końca znam temat, co jest psychodelikiem i kiedy mówimy o psychodeliku. Czy marihuana to jest psychodelik, czy dopiero substancje, które zawierają jakąś substancję, masło maślane? Psychodeliki dla mnie oznaczają to z łaciny ujawniający duszę. Psychedelos. Tylko pytanie, co to jest dusza? Filozoficzne pytanie. No i zobacz, na przykład dla osób pracujących poznawczo-behawioralnie nie ma tam miejsca na duszę. Więc może też stąd wynika to takie moje unikanie może trochę tego. Natomiast oczywiście ja pracuję często poznawczo-behawioralnie. I to jest świetna technika do integracji doświadczenia psychodelicznego, ponieważ dzięki niej ja mogę sobie ułożyć poznawczo plan, jak zintegrować to doświadczenie psychodeliczne do mojego codziennego życia. Jakie nawyki potrzebuję zmienić? Innymi słowy, co mam robić mniej, a czego więcej, aby doświadczać tego i tego w swoim życiu. No i że teraz przyszło do mnie, że ja potrzebuję teraz być bardziej w swoim sercu i patrzeć z perspektywy swojego serca. Teraz to co odciąga mnie od patrzenia z perspektywy serca? Rozum. Czyli zobacz, czyli już jest jakiś pomysł na to, czyli rozum, umysł, teraz to teraz w jakim momencie ja najczęściej jestem w umyśle? Tak? To co mogę zrobić, aby, no właśnie, trochę wychodzić z tego umysłu? Czyli pewne zachowanie
No właśnie, ja powiem o sobie. Ja poczułem, że siedzenie przed komputerem przy biurku nie służy mi. Więc w momencie, kiedy zacząłem czuć bardziej swoje ciało, to ciało po 15 minutach przed siedzeniem przed komputerem mówi, nie, już wystarczy. Ale jeszcze nie zacząłem pisać tego artykułu. Więc okej, no to zwracam uwagę na swoje ciało, wstaję i tak sobie myślę, to co mogę z tym zrobić? W sumie mogę pójść na plażę i poleżeć na plaży i napisać ten artykuł na kartce papieru. Obracając się, zmieniając pozycję, czując się komfortowo. Bardziej komfortowo niż przed komputerem w domu. Mhm. To była duża dygresja. CBT, psychodeliki, psychodeles, tak, ujawniający duszę. No właśnie. Czujesz swoją duszę? Wierzysz w duszę? Wierzę w duszę, nie umiem zdefiniować duszy, więc też nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy czuję swoją duszę. Mhm. Ciężkie pytanie, bo bardzo filozoficzne. Czym jest dusza? To zresztą zadałeś już kilka minut temu. Czy to jest poczucie mojego własnego ja, czy właśnie pytanie, jak zdefiniować tą duszę? Czy Mhm. jest jakaś definicja duszy? Powiedziałeś filozoficzne pytanie. Ja bym szukał właśnie praktyki w tej filozofii. Czyli co jest praktyczne? Jak mogę to wykorzystać w codziennym dniu? Filozofia fajnie. Możemy sobie pofilozofować. Tylko co z tego nam przyjdzie? Chyba nic. Przekonania, troszkę poszerzenie pewnie horyzontów, ale dalej będzie to filozofia. Albo pomysł na książkę o filozofii. Prawda. Więc zobacz, to też mówimy o, to się pojawia w terapii akceptacji i zaangażowania. Terapia akceptacji i zaangażowania jest jedną z technik wywodzących się z terapii poznawczo-behawioralnych, ale trzeciej fali. Tak, czyli pierwsza fala, lata 60., poznawcza, druga fala, dołożenie do tego behawioryzmu i trzecia fala dla mnie jest czerpaniem z mądrości pierwszej i drugiej fali, ale uzupełniając to o filozofię buddyjską. Tam jest dużo medytacji, dużo uważności na swoje ciało, na to, co mówię, na stan swojego umysłu. Więc terapia akceptacji i zaangażowania w swoim modelu Hexaflexu ma coś takiego jak self as context. Co w zasadzie oznacza, że ja mogę patrzeć na siebie nie tylko, albo zwłaszcza nie z perspektywy mojego własnego konceptu, który mam na swój temat, na temat świata, na temat innych ludzi, który został wyrobiony w czasie, kiedy dorastałem, w wieku adolescencji, dorosłości. On pozwala mi popatrzeć na siebie z perspektywy takiego mnie, który jest ze mną od zawsze. Od momentu, mam pieska, akceptacja. Mamy w sobie, że mam w sobie, jest we mnie Patryk, który jest ze mną od urodzenia, a nawet i wcześniej. Tak więc to jest taka trochę jak tabula rasa. Czyli wracam do tego pierwotnego poczucia siebie. Wtedy patrzę, ten krytyk jest nieuzasadniony, a nawet jeżeli tak, to ja nie potrzebuję się siebie za to teraz karać. Mogę dać sobie ciepło i współczucie i życzliwość dla swoich błędów, dla pomyłek, które popełniam i popełnia w sumie każdy z nas. I to jest okej. Uczymy się doświadczać i łatwiej jest,
kiedy robię to w takiej atmosferze przyjaznej dla siebie, że jestem dla siebie łagodny. Więc pytanie o duszę dla mnie częściowo jest zawarte w tym jednym elemencie Hexaflexus, czyli self context. Że ta dzisiejsza moja pomyłka, błąd, który popełniłem, nie definiuje mnie. Nie definiuje mnie jako Patryka, jako osoby, jako żywego, czującego bytu, który próbuje odnaleźć się na tej ziemi. Okej, a wspomniałeś sekundkę temu o tym, że wspomniałeś w taki sposób, że to nie tylko, że to zaczynając od momentu urodzenia, a i wcześniej, aż do dzisiaj jakby, te nasze doświadczenia. I tak wyłapałem, nie wiem czy celowo tak powiedziałeś, czy tylko ja złapałem za słówko, natomiast wspomniałeś, że nawet przed urodzeniem. Ma to jakieś nawiązanie do reinkarnacji? Bo tak to zabrzmiało. Czy po prostu takiego sformułowania użyłeś? Zobacz, to zanim odpowiem na to pytanie, powołam się na badanie, które było wykonane, jeżeli dobrze pamiętam, rok temu, albo 2 lata temu, maksymalnie 2 lata temu, które pokazuje, że w modelach mysich uwarunkowanie jednego pokolenia lękiem na kolor czerwony przechodzi na 3 pokolenia do przodu. Czyli tych dzieci również reagują lękiem na kolor czerwony. Teraz jak to się dzieje? Przecież w momencie, kiedy dana para mysz nie była w ciąży, nie nosiła nowego pokolenia w sobie, została uwarunkowana behawioralnie reagowaniem na kolor czerwony lękiem, przechodzi to również na kolejne pokolenie. I teraz jak to się dzieje? No myślę sobie, że jest co najmniej kilka wyjaśnień. Jednym z nich jest na przykład epigenetyka. Natomiast no właśnie, jest coś takiego, że i teraz wracam do tego pytania. Jak to się dzieje, że no właśnie, że to też napisał o tym kilka książek Grof, że my możemy że w trakcie doświadczenia psychodelicznego wracamy do wspomnień z czasów, kiedy byliśmy w brzuchu matki lub tuż po urodzeniu. Traktuje o tym też Totalna biologia, wstawienia Hellingera, że pewne komunikaty, które do nas trafiają, zapisują się jeszcze przed urodzeniem. I na przykład w Totalnej biologii jest to 9 miesięcy przed poczęciem, 9 miesięcy ciąży i 1. rok życia. Także w tym koncepcie ten okres jest bardzo ważny. I dyktuje częściowo lub znacznej części to, jak wygląda nasze późniejsze życie. Wiadomo, oprócz tego jeszcze jest później środowisko, w którym się wychowuje, rodzice lub opiekunowie, później dorastanie, szkoła i tak dalej. Natomiast no właśnie, w trakcie doświadczenia psychodelicznego czasami jest tak, że no bo zobacz, bo my wszystko mamy zapisane w ciele. I to znowu wracamy do tego humanizmu, że ciało, ale bardziej to jest taki neurohumanizm, powiedział, że układ nerwowy to jest taka pewna forma, powiedziałbym plasteliny, która uformowana w dany sposób jest kopiowana albo jest szczytywana. Szczytuje się z niej program w życiu dorosłym. I to można właśnie zauważyć w momencie, kiedy wchodzimy na przykład do szałasu potów. Temazcal. Szałas potów to jest taka współczesna forma sauny. Z tym, że jest to medycyna. Więc kiedy wchodzimy do szałasu potów to jest taki namiot
który jest okryty właśnie wykładzinami, jakimiś kocami. W środku jest dziura. Wchodzimy do środka. Jedna osoba przynosi kamienie rozgrzane na ognisku. Jest to proces kontaktowania się z 4 elementami, z 4 żywiołami: woda, ogień, ziemia, powietrze. I często to są na przykład 4 tury i po każdej turze dokłada się nowe kamienie i na chwilę otwiera wejście, więc chwilę jest powietrze. Powietrze. Gdzie te 4 żywioły w tym namiocie? Bo jakby ciepło, ogień, umiem sobie wyobrazić, powietrze, ta chwila właśnie, o której wspominasz, że się odchyla na chwilę wejście, a woda? Polewamy wodą kamienie, a w trakcie, kiedy jest sesja, jest runda dla wody, dostajemy wodę w butelkach. No i zobacz, to jest właśnie, pij wodę po prostu. Podajesz wodę dalej. Jeżeli nie pijesz, podajesz wodę dalej, ale nie ma nikogo, kto by nie chciał się napić. Musi być fajne przeżycie. To jest harcerstwo. Pamiętam, że faktycznie tak się kiedyś robiło prowizorycznie saunę, może nie myśląc o tym w kontekście właśnie żywiołu, ale mieliśmy takie wyjazdy harcerskie i faktycznie sauna no była nieziemska, ale oddech było ciężko złapać w tym namiocie nakrytym różnymi rzeczami. O grupie rozmawialiśmy, twojej wsparcia. Ale poczekaj, bo jeszcze dokończę, bo to jest ważne. Przepraszam cię bardzo. Więc w szałasie potów mówimy o medycynie, kontekst terapeutyczny. Bo czasami pojawiają się te informacje, to są wymagające warunki. Jest gorąco, zwłaszcza teraz. Mało miejsca, ciemno. Zobacz, czy to nie przypomina trochę momentu, kiedy jesteśmy w brzuchu mamy? Tak. Nie? Dodając na końcu, że kiedy wychodzimy z szałasu potów, robi się jasno. Dziękujemy za to, że ziemia nas przyjęła. I to jest ten moment też porodu. Ale są też inne sposoby, na przykład przechodzenie przez materiałową tubę, która symbolizuje poród i właśnie to wyjście z macicy. Więc w szałasie potów, w tych trudnych warunkach, intensywnych, zaczynamy coraz bardziej dotykać tej formy plasteliny naszego układu nerwowego. I wtedy może być tak, że ja już nie wytrzymuję. Ja muszę wyjść. I wtedy pytanie, jak się urodziłeś? Czy to był poród naturalny, czy cesarskie cięcie? Urodziłem się miesiąc wcześniej. Rozcinali mojej mamie brzuch. Czyli zobacz, czyli ja wyszedłem wcześniej z łona matki, niż jest to przewidziane w programie. I ja odgrywam ponownie ten sam schemat. Więc zostając w tym szałasie potów, masz możliwość zmienienia formy tej plasteliny. Okej. Faktycznie, zmiany To jest pewien zachowania. rodzaj takiej traumy. Tak jakby sobie myślę, że trudno mi znaleźć osobę, która nie miałaby pewnego doświadczenia traumatycznego. I myślę sobie, że to nie jest coś w tym złego. Tylko bardziej pytanie o to, co my z tym zrobimy. Czy my się tym zaopiekujemy. Że zobacz, że w interwencji kryzysowej my się skupiamy na tu i teraz. Dobrze, że jesteś. Cieszę się, że przeżyłeś, że jesteś obecny, bo to jest ten moment krytyczny, gdzie plastelina jest ciepła. Układ nerwowy jest ciepły. Ja mam możliwość tak go ułożyć, żeby nie sprawiał mi trudności w momencie, kiedy się sklepi ponownie. Więc to jest właśnie bardzo ważne w momencie, w ogóle w wychowaniu, aby nie oceniać, żeby być obecnym, wspierać rozwój, zachęcać do pewnych działań, ale nie wykonywać tych działań za dziecko. Tak, czyli budujemy autonomię w tym człowieku. Budujemy w nim autonomiczną jednostkę, która potrafi sama zarządzać swoim życiem. Potrafi sam regulować swoje emocje. No tak, to o tym. Fajna refleksja, że
naszło mnie teraz, że my w sumie od dziecka jesteśmy uczeni oceniania, krytykowania, bo jakby myślę, że większość, o ile nie wszyscy, spotkali się z tym, że nasi rodzice chcieli dla nas dobrze, w jakiś sposób podpowiadali, bardziej lub mniej, chcieli troszkę może za nas to życie przejść. I chyba nie znam osoby, która umiałaby się powstrzymać, nie mówię o specjalistach, ale tak na co dzień o takich, powiedzmy, nie psychologach, którzy nie ocenialiby albo umieliby powstrzymać się od oceniania w ten sposób. To jest strasznie ciężkie. To fajnie widać w internecie. Tak, ja myślę, że i pod tym filmikiem i cokolwiek byśmy nie wstawili, nie zrobili, to zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że musi skrytykować. Powiedz mi proszę, bo wracając do tego tematu psychodelików i poruszając temat duszy, co jakby komplikuje mi odpowiedź na zadanie kolejnego pytania, w jaki sposób wygląda taka terapia psychodelikami? To jest terapia, wy prowadzicie terapię psychodelikami, czy odpowiadacie za poszerzanie wiedzy na temat psychodelików? Jak to wygląda? W Polsce legalna jest ketamina i chyba jest ketamina już teraz. To są niespecyficzne psychodeliki. Natomiast generalnie substancje takie jak psylocybina, MDMA, LSD jest nielegalna w Polsce. Więc nie możemy mówić o terapii psychodelicznej w Polsce. Natomiast w innych krajach jest to dostępne. Na przykład w Ekwadorze. W Ekwadorze jest to część kultury, część wierzeń. Więc ludzie spotykają się w świątyniach i razem piją ayahuaskę. To jest element religii. Zapytałeś, jak to wygląda. Ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, z perspektywy terapii, którą prowadzimy z Moniką w Ekwadorze. Jesteśmy psychologami, terapeutami, więc nasze podejście jest, wynika z naszego doświadczenia i z naszej wiedzy, rozumienia człowieka. Nie mówię o curanderos, którzy robią swoją pracę i robią to od bardzo dawna. Tak, oni przekazują tą wiedzę z pokolenia na pokolenie. Tak, to jest, przepraszam, że się Uzdrowiciele z Ameryki Południowej. Tak? Myślę sobie, że szaman nie będzie dobrym określeniem. Bardziej bym powiedział, że to jest taki, porównując do naszej kultury, jest to taki psychiatra, psycholog, coś takiego. Bez wykształcenia, czy z wykształceniem? Takim oficjalnym, powiedzmy, szkolnym? Oni nie mają oficjalnego wykształcenia. To jest wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Okej. I oni uczą się prowadzenia ceremonii ayahuaski często od najmłodszych lat. Od 5-10 lat, kiedy mam 10 lat na przykład, to już uczestniczę w ceremoniach ayahuaski. Kiedy na przykład mój ojciec to robi. Więc ja obserwuję i uczę się poprzez doświadczanie. To jest ta nauka ciepła. Po prostu. Nie czytam w książce, tylko patrzę, co się dzieje i jak reaguje na to mój ojciec, który prowadzi tę ceremonię. A mój ojciec nauczył się od mojego dziadka. I jeżeli robię to 20 lat, to później naturalnie mam tą wiedzę i umiejętności, aby prowadzić kolejne ceremonie. Okej. To chwilkę przerwa techniczna. Sekundeczka się upewnię, że wszystko jest okej. Wow! Wszystko jest super. Okej, czyli z pokolenia na pokolenie. Przepraszam ciebie, że tak odskakuję, Jasne, jest ale okej. wolę się upewnić. Mówisz o przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. Miałeś kiedyś okazję skorzystać z takiej ceremonii ayahuaski, oczywiście za granicą? Tak. I jak to wygląda, jakbyś mógł pokrótce opisać? Bo oglądałem filmiki w internecie, to generalnie nie chcę powiedzieć szaman, przepraszam, zapomniałem nazwy. Curanderos, on również zażywa substancje, bo z tego co widziałem, on sprawuje pieczę, tak? Tam jest on i chyba pomocnicy. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to wygląda tak pokrótce? Tak. Często jest tak, że jest curanderos i jego asystenci, powiedzmy, którzy wspomagają
proces grupowy, facylitują pewne etapy takiej ceremonii. I nie wszyscy zażywają ayahuaskę w trakcie. Natomiast ja spotkałem się z curanderos, którzy pili ayahuaskę razem z nami. Jak to wygląda? Krąg, otwarcie przestrzeni, podzielenie się intencjami, po co ja tutaj jestem? Jakich pytań poszukuję? Może jakich odpowiedzi poszukuję, więc jak zadać właściwe pytanie. W tym pomaga na przykład curanderos. Czyli rozumiem, że to jest o tym, ale do końca nie rozumiem tego, czy mógł być to inaczej. Co robią zupełnie podobnie psycholodzy i terapeuci. W gabinecie. Każdy podchodzi do curanderos, to jest miejsce, to jest, wypadło mi to słowo teraz, w kościele jest ołtarz. Czyli jest taki ołtarz, na którym są ścięte świeże kwiaty, świece, medycyny. Ayahuasca, rapé. Też każdy curanderos pracuje z trochę innymi substancjami i każdy ma swoje. Każdy ma swój tryb działania, pracy. Więc podchodzimy w kręgu, każdy z kręgu przychodzi pod ołtarz, dostaje od curanderos dawkę. Czasami ta dawka jest dopasowywana. I to jest dla mnie też fenomen. Tam nie ma tak, że dajemy na wagę i mierzymy, ile to je. Nie, to jest właśnie ta praca z duchem substancji, z duchem medycyny. Bo zobacz, bo to jest ważna kwestia przed terapią. Czy ja wierzę w moc uzdrowienia? Czy ja wierzę, że to nie jest tylko substancja chemiczna, że to jest byt, który również ma swoją świadomość. Tego na psychologii nie uczą. Że coś może mieć świadomość, a nie jest człowiekiem. No? Więc mamy taką możliwość rozmawiania z tymi duchami. Więc robi to po prostu curanderos. Tak patrzy na człowieka, tobie dam tyle. Oczywiście masz możliwość powiedzenia, nie, ja bym chciał więcej teraz. I to jest okej. Albo teraz mniej. To zależy od radykalizmu curanderos. Okej. Pijemy ayahuaskę. Kładziemy się wygodnie, no i zaczyna się. Curanderos regularnie w pewnych momentach, kiedy poczuje, gra i śpiewa na bębnie. Teraz otrzymałem bardzo interesujący artykuł od naszego wolontariusza, który napisał rola muzyki w terapii psychodelicznej. Z perspektywy psychologicznej, natomiast robił to świetnie w praktyce curanderos, wykorzystując prosty instrument, bęben, czy grzechotki. Aha. Tworzy przestrzeń, która facylituje doświadczenie psychodeliczne. Także ja wtedy czuję, że ja nie jestem sam. Jest ta muzyka, która mnie prowadzi. I to jest też trochę kontakt z tą rzeczywistością. Z tym, że ten dźwięk, który do mnie dochodzi, daje mi informację, jestem tutaj, w tej kopule, albo w tym lesie, i ja wiem, że nic mi nie grozi. Także jest tutaj osoba, która dba o to bezpieczeństwo. Tak. No i w trakcie są wymioty. Jest to taka informacja, mówimy o tym, że jeżeli potrzebuję wymiotować, to oczyszczam swoją duszę. Ale są też tacy, którzy potrafią pływać w tej medycynie, nie wymiotując. Mi się to ostatnio udało. Więc to jest taki, to jest taki rodzaj bycia w tym doświadczeniu. I zobacz, i też curanderos piją ayahuaskę i grają, śpiewają. To jest
zobacz, jak ten układ nerwowy jest ułożony. To jest lata praktyki, lata ćwiczenia. Kiedy ja byłem pierwszy raz na ceremonii ayahuaski, nie byłem w stanie wstać, a to dopiero śpiewać. Leżałem na podłodze i na macie i no i czekałem, aż to się skończy. Okej, ale mówisz, nie byłem w stanie wstać. Co masz na myśli? To są zawroty głowy, brak energii w ciele? Jakby jaki jest objaw, przynajmniej w twoim przypadku, jaki był objaw tego, nie mogę wstać? Mhm. Brak energii w ciele, albo to jest bardziej o tym, że czy ja dam sobie radę. Są te zawroty głowy, natomiast to jest właśnie ten rodzaj doświadczenia, które mówi mi o tym, jak na co dzień funkcjonuje. Ja zauważyłem po tej ceremonii, że ja często właśnie jestem w takiej pozycji, która trochę odłącza mnie ode mnie. I to mi pokazało właśnie to doświadczenie, że no właśnie, wtedy nie byłem w stanie wstać, ale teraz jestem w stanie, jestem gotowy, bo pracowałem nad tym układem nerwowym i zacząłem budować relacje z medycyną, z tym duchem, że ja mogę sobie z nim rozmawiać i mogę właśnie wtedy zadawać mu pytania i obserwować, jaka jest odpowiedź. Tak, czyli to jest trochę taka kula w kuli. Mhm. Ona sobie tam pływa, więc jeżeli nie ma tej przestrzeni pomiędzy mną w środku a substancją, medycyną, to ona będzie tam zgrzytać. Będzie takie, rzeczywiście nie mogę wstać, boli mnie głowa, albo mam zawroty głowy, więc poleżę sobie tutaj jeszcze te 7 godzin, aż się skończy. Więc w momencie, kiedy udrażniam tą przestrzeń pomiędzy, to jest trochę takie wahadełko w wahadełku. Tak? Ja mogę wtedy, okej. I wtedy mogę wstać, zobaczyć, mogę zacząć grać, śpiewać. I to jest ponownie w tych trudnych warunkach, nadal intensywnych, bo medycyna cały czas działa. Zobaczyć na przykład, że śpiew mi pomaga. Albo kiedy właśnie staję w tej pozycji wyprostowanej, to nagle okazuje się, że jakie moje ciało jest piękne. Pomimo, że tutaj się coś dzieje, czuję, że ta ayahuasca tutaj płynie, to czuję, że ale życie jest piękne. I teraz to widzę. I zobacz, i to jest ten moment, kiedy plastelina jest ciepła, ja mogę sobie ją ukształtować. Tak? I w momencie, kiedy przestanie działać medycyna, zastyga ta plastelina, układ nerwowy, to ona już jest w innej formie. I wtedy czerpię z tej nowej formy w życiu codziennym. Okej. A mam takie pytanie w związku z tym, co powiedziałeś o tej plastelinie i formowaniu. Właśnie nie wiem, czy jedno, czy dwa, bo skoro możemy kształtować, dotrzeć do naszej plasteliny w mózgu, czy tam tej formie i ją kształtować, jak to się ma do tak zwanych bad tripów, kojarzonych przynajmniej z marihuany, z tego co kojarzę, gdzieś tam zasłyszałem. Dziękuję, że o tym mówisz. Kiedy zakładaliśmy z Zuzą i z Moniką towarzystwo, to Zuza zapytała, to jaki chcemy mieć slogan towarzystwa. No więc jakoś tak do mnie przyszło, wysłałem Zuzie 3 propozycje. Jedną z nich była bad trip to nie koniec, to informacja. I teraz to jest coś takiego, że właśnie co to jest bad trip? Tłumacząc dosłownie, zła podróż. Natomiast z mojej perspektywy nie ma złych podróży, tylko są jest nieprzyjęcie informacji, która niesie to doświadczenie. Message, czyli przekaz. O czym było to doświadczenie? No bo jaki jest bad trip? Jaki może być bad trip? I co usłyszałeś? Z tego, co się dowiedziałeś. Co no umiem sobie wyobrazić, że ktoś nie miał pozytywnych odczuć, tylko negatywne gdzieś tam. Nie dopytywałem, nie pamiętam szczegółów, natomiast umiem sobie wyobrazić gdzieś tam, że faktycznie są to jakieś takie negatywne
negatywny nastrój, odzew z ciała własnego, jakieś wyobrażenie. Jeżeli to jest bad trip, a nie positive trip, to umiem sobie wyobrazić, że to jest gdzieś tam jakiś lęk, który gdzieś się kotłuje w nas pewnie. To pewnie jest tym elementem, o którym przed chwilą wspomniałeś. Tak teraz analizując, że to jest jakiś sygnał od nas, od naszego głowy, organizmu. Mhm. Okej, ale to jest 8 godzin, tak? Czy 7? Taka ayahuasca. Mhm. Ceremonia może trwać 5 godzin, ale może trwać 7 albo 10. W zależności od tego, czy dopijamy później w trakcie. To musi być strasznie męczące ten pierwszy raz, kiedy jeszcze nie umiesz z tym obcować. Tak jak sobie umiem wyobrazić teraz, jak gdzieś tam oglądam filmiki, właśnie wszyscy mówią, że ten pierwszy raz no nie jest przyjemny i sam to potwierdziłeś, a przynajmniej ciężki do odnalezienia się. Mm. Mhm. Tak, to jest właśnie o tym, że zaczynam budować relacje z medycyną, z tym duchem, z substancją. I zaczynam uczyć się komunikować z nią. Na początku to jest, zobacz, małe dziecko nie potrafi mówić. I my do niego mówimy, rozmawiamy z nim, ale on nie odpowiada, przynajmniej werbalnie. Uczy się. Uczy się posługiwania językiem. Podobnie jest z medycyną. Że ja uczę się rozmawiać z nią. Uczę się budować doświadczenie, które jest pewnym fenomenem w moim ciele. Ja już rozpoznaję, że to ukłucie to nie jest lęk. Choć na początku wydaje mi się, że to jest lęk, może lęk o moje życie, czy ja przeżyję to doświadczenie. Ale nagle się okazuje, że kiedy będę podążać za tym, jak za tym sznurkiem do kłębka, to może się okazać, że czyli tak naprawdę to boję się wymiotów. I to ukłucie to było o tym, że ja teraz nie chcę zwymiotować. Tak? Czyli szukanie informacji w ciele to jest otwieranie się na komunikat. I czasami on może być nieprzyjemny, rzeczywiście. Przez całe życie robiłem to, czego nie chciałem robić. A mam 50 lat. I teraz na początku może być, czyli co? Czyli całe życie zmarnowane. Może być taki moment, tak? Tutaj fajnie wtedy przychodzi psycholog, terapeuta, całe na biało. Dzień dobry, witam, zapraszam do rozmowy. Powiem, że to jest właśnie coś takiego, że jeżeli ja nie mam refleksji nad swoim ciałem, nad swoim życiem, nie zastanawiam się nad tym, co ja właściwie robię, co ja mówię do ciebie, do partnera, do partnerki, do rodziców, to działam na automacie. Więc kiedy działam na automacie, no właśnie, co się dzieje, kiedy działam na automacie? Wiesz co, no umiem sobie wyobrazić, że nie analizuję wszystkiego, czy powinienem, czy nie powinienem, czy to jest dobre, czy niedobre, tylko przysłowiowo plotę, co mi ślina na język przyniesie. Widzisz, bo ja ci zadaję pytania, ja też tak rozmawiam z moimi pacjentami, to ty znajdziesz odpowiedź, bo ty znasz odpowiedź. Jestem przekonany, że jest w tobie informacja, która pozwoli ci zaspokoić twoją ciekawość. I jednocześnie to jest takie pobudzające. Ja sam sobie zadaję pytanie, co ja teraz robię? Więc kiedy działam na automacie, masz rację, to jest dokładnie, czyli kiedy działam na automacie, to robię coś, co się kiedyś nauczyłem, kiedyś działało, ale to już minęło 10 lat, teraz może to już nie działa teraz, tak jak kiedyś. Więc podejmuję refleksję nad swoim życiem, bo zobacz, życie to proces, gestalt, tak? Czyli jesteśmy ciągle w zmianie. Więc to, co wczoraj działało, dzisiaj może już nie działa. I owszem, te automaty są nam potrzebne.
bo nie musimy poświęcać swoich zasobów na robienie kolejny raz, setny raz tego samego, bo ja już to umiem, potrafię. I to widać teraz a propos komunikacji miejskiej, poruszanie się po mieście. Kiedy wiem, że na tej ulicy zawsze miałem pierwszeństwo, przez 10 lat jeździłem w ten sposób, a nagle postawili znak, nie, zmiana pierwszeństwa, i to działając na automacie, mogę dalej sunąć prosto na piątce, nie zastanawiając się nad tym, czy to jest rzeczywiście aktualne. No i więc czasami pojawiają się te sygnały, ten znak na mojej drodze, że wiesz co, to może już jest nieaktualne. Tym sygnałem może być na przykład pewien brak poczucia satysfakcji w relacji. Że nagle okazuje się, że to, co myślałem kiedyś o relacjach, teraz już nie do końca jest dla mnie wartościowe. Prowadzi mnie do życia pełnego, bogatego znaczenia. Więc kiedy nie podejmę tej refleksji, to w końcu mogę... Więc ta refleksja to jest właśnie tak, czyli wracając do ceremonii, kuje mnie tutaj, ale jeżeli przez te 20 albo 30 lat nie zastanawiałem się nad swoim życiem, to może być trochę jak za taką pleksą, że jest tam jakiś komunikat, ale jest ta pleksa pod tytułem nie umiem w refleksję. Co to jest refleksja? Tak? Czyli potrzebuję ponownie spojrzeć na swoje życie, zobaczyć swoje ciało, podotykać się, sprawdzić, co nadal myślę o pewnych kwestiach, o pewnych moich doświadczeniach, które miałem i zobaczyć, czy patrzenie na to w ten sam sposób jest dla mnie okej. Tak więc, kiedy jestem za tą pleksą i widzę to jarzące się światło, ale nie wiem, o czym ono jest, no to najpierw zaczynam uczyć się refleksji, patrzenia na swoje życie, więc pytasz, jak wygląda terapia psychodeliczna? Z mojej perspektywy to jest najpierw zwrócenie uwagi na siebie, na swoje życie. Co dzieje się na psychoterapii, klasycznej psychoterapii? Czyli zaczynam od spojrzenia na swoje życie z różnych perspektyw. Na swoje traumy, na okresy dorastania, na moje relacje romantyczne, przyjacielskie, relacje z rodzicami, relacje z naturą, ze zwierzętami. No. Dopiero, tak, czyli przekierowuję swoją uwagę na siebie. I wtedy, kiedy przyjdzie ten komunikat na ayahuasce, to ja mam narzędzia, aby spojrzeć na to i zobaczyć, o czym to jest. Jaki jest przekaz, jaki jest message tego doświadczenia. Więc pójście tak z ulicy na ceremonię ayahuaski, moim zdaniem, to niekoniecznie jest dobry pomysł. Zbiłeś moje następne pytanie. Okej. Czyli musimy być gotowi na tą ceremonię, znaczy powinniśmy być, tak? Tak zalecasz. Bo chciałem zapytać, jakie właśnie są zalecenia, dla kogo to jest, a dla kogo to jeszcze nie jest taka terapia. No myślę, że po pierwsze takim ważnym czynnikiem, który sprawia, że warto się zastanowić, czy ceremonia jest dla mnie, to jest to, czy ja przyjmuję jakieś leki, zwłaszcza psychotropy albo antydepresanty, ponieważ one mogą utrudniać to doświadczenie, albo nawet czasami nic się może nie pojawić. Utrudniać? Tak. I osłabić w rozumieniu efektów? Utrudniać integrację. Okej. Ale też może być trudne pod tym względem, że to doświadczenie będzie taką mieszaniną różnych doświadczeń, które mogą być nieprzyjemne. W trakcie ceremonii na przykład. Więc wtedy warto uzgodnić z prowadzącymi i poinformować, po pierwsze, że zażywam leki. Albo zażywałem, ale nie robię już tego na przykład od 2 miesięcy. Czy ja mogę przyjść na ceremonię?
to też to, co jest ważne, czy ja chcę pójść na tę ceremonię i czy ja ufam tym ludziom. Czy ja chcę zaufać człowiekowi, który będzie prowadzić mnie. Więc fajnie jest budować te relacje jeszcze przed. Okej. A powiedz mi, bo ayahuasca w Polsce jest legalna czy nielegalna? Uczepiłem się akurat ayahuaski, natomiast Ayahuasca w Polsce jest nielegalna. okej, a czy w jakimś innym kraju, powiedziałbym europejskim, jest legalna? Tak, jest na przykład najbliżej Islandia, która niedawno zmieniła prawo i osoby, które stosują psychodeliki, nie są osobami, które nazwalibyśmy jako osoby łamiące prawo, tylko osoby, które potrzebują pomocy. Okej, bo moje następne pytanie i dlatego dopytywałem o tą Islandię. Jak oceniasz, no bo zgaduję, że tą ayahuaskę miałeś okazję poznać albo zasłyszeć w Ekwadorze. Tak. I czy jest, staram się zapytać o poziom albo różnicę w poziomach między tym Ekwadorem, a taką naszą ayahuaską, powiedziałbym, prowadzoną w Europie. Czy to też przyjechał, zapomniałem nazwy, Curanderos? Curaderos i tutaj prowadzi, czy to raczej ktoś wyczuł, po prostu spróbował kilka razy i stwierdził, że musi to tutaj wprowadzić? Ja nie jestem ekspertem rozumiem, że to jest pytanie o to, w jaki sposób gotuje się ayahuaskę, bo już się gotuje. Natomiast najczęściej jest tak, że curanderos przyjeżdżają z nimi, przywożą je ze sobą. Okej, bardziej chciałem zapytać o to, czy jest jakaś różnica, albo czy wiesz o jakiejś różnicy na zasadzie, że poleć do Ekwadoru, bo w Islandii nie jest jakościowo, ale nie chodzi o samą substancję, tylko o tą ceremonię, o to wszystko. Czy to taka sama ceremonia jest przynajmniej zbliżona również w Islandii, czyli przelatuje właśnie curanderos i prowadzi, czy to jest Europejczyk, który gdzieś stwierdził, że będę prowadził? Mhm. To jest bardzo różnie. Są osoby, które poczuły to wezwanie do tego, żeby prowadzić ceremonię i są Europejczykami. Natomiast myślę sobie, że warto tutaj rozróżnić ten kontekst kulturowy, ponieważ ayahuasca wywodzi się z kultury nieeuropejskiej, Amerykańskiej? Ameryki Południowej. Więc my staramy się, próbujemy, ludzie, którzy to robią, dopasować tradycyjne wykorzystanie ayahuaski w Ameryce Południowej do warunków panujących w Europie. I to widać, no właśnie, czyli osoby prowadzące te ceremonie potrzebują zobaczyć, z czym mierzą się Europejczycy. I zobaczcie, kiedyś to fajnie Monika powiedziała, że nadal ludzie przyjeżdżający z Europy do Ekwadoru na ceremonię wzbudzają nadal podziw wśród tamtejszych curanderos pod tytułem ale wy macie silne umysły. Czyli zobacz, czyli kultura indywidualistyczna, w której żyjemy, mocno opiera się na umyśle. I tutaj ponownie gestalt jest o ciele. Tak? Czyli a terapia poznawczo-behawioralna, zwłaszcza pierwsza, to jest poznawcza, umysł. Schematy, przekonania. I tak dalej. Więc kiedy ludzie przyjeżdżają z Europy do Ameryki Południowej, to są dwa odmienne światy. Tam w Ekwadorze nie ma tego akcentu na umysł, intelekt. Owszem, jest tam uważany za ważny, ale nie najważniejszy. Kolektywizm, wspólne spędzanie czasu, ciało, praca w naturze, ze zwierzętami.
tam nie ma miejsca na to, aby zastanawiać się nad tym, czy ja zapłacę, czy ja będę mieć pieniądze na czynsz w mieście. Tam, jeżeli nie wyjdzie ci w mieście, to wracasz do dżungli. Nie ma lęku dla nich to jest fenomen. Jak możemy się martwić o to, czy będę miał gdzie mieszkać? Wiadomo, my żyjemy tutaj, w tej kulturze, w tym klimacie i spanie na zewnątrz w zimie może nie być dobrym pomysłem. Więc zobacz, to jest jedna no myślę sobie, że z wielu różnic, z którymi spotyka się współczesna terapia psychodeliczna. Zwłaszcza mówiąc o ayahuasce. Okej. Natomiast tutaj mocno weszliśmy w temat ayahuaski, bo on, że tak powiem, stał się ostatnio modny przez celebrytów i ich wypowiedzi i jak wyglądała ceremonia. Ale zastanawia mnie, bo wspomniałeś, że jest to również LSD, jest to MDMA. Czym one się różnią, jeżeli chodzi o pacjenta lub dedykowanie pod pacjenta lub zastosowaniem? Biorąc pod uwagę badania naukowe, no to obiecujące wyniki są z wykorzystaniem, przy wykorzystaniu na przykład psylocybiny w leczeniu depresji, MDMA w leczeniu stresu potraumatycznego. Natomiast tak naprawdę czym się różnią? Różnią się działaniem i związkiem chemicznym. Okej. Działaniem, czyli też pewnie zastosowaniem, tak jak wspomniałeś, tak? Tak. Czyli PTSD, depresja. Ale jak wygląda wtedy stosowanie takich substancji leczniczych? No zgaduję, że nie w Polsce, tylko za granicą. To jest normalnie przepisywany tabletka, jakiś lek przez psychiatrę, czy... No właśnie, to jest... Na tym debatujemy, rozmawiamy. Zamierzyliśmy sobie, zakładając stowarzyszenie, że chcemy doprowadzić do momentu, w którym terapia psychodeliczna będzie legalna w Polsce. Teraz mam wątpliwości, które dotyczą tego, w jaki sposób będzie stworzona struktura do tego, aby, no właśnie, kto może, a kto nie może. Jak to będzie? To jedę do apteki, kupuję tabletkę i to wystarczy? I teraz wracamy ponownie do tego kontekstu kulturowego. Ayahuasca jest pita w grupie. To jest proces grupowy. Tam przychodzą całe wioski na picie ayahuaski. Ludzie, którzy znają się od bardzo dawna, z pokolenia na pokolenie mieszkają w tej samej wiosce i regularnie chodzą na ceremonię ayahuaski. Kolektywizm, poczucie wspólnoty, common humanity. Tak, czyli to jest terapia współczucia, czyli ja mam takie, ja wiem, poznawczo, ale też emocjonalnie, że my właśnie, a propos tych błędów, takie jest życie. Czasami mi nie wychodzi, to jest okej. I nie będę się złościć, nie potrzebuję się złościć na kogoś, komu teraz zgasnął samochód na 3-pasmowej ulicy, a ja stoję za nim. Tak? Ja rozumiem, okej. No dobra, no pewnie coś tam ci się stało. Nie pobudzam siebie, nie daję sobie tego, nie pozwalam umysłowi, żeby dorabiał całej ideologii, tak? Do tej narracji. Wiem, o co chodzi. Czyli to jest takie poczucie wspólnoty, która w Ameryce Południowej, ale w innych, czy w Japonii na przykład, w kulturach kolektywistycznych jest to naturalne. Więc i z tego też wynika efekt terapeutyczny, że ta terapia, leczenie mnie z tym, z czym ja przychodzę na ceremonię, dzieje się od momentu, kiedy po pierwsze zdecydowałem się na ceremonię, bo już o niej myślę, i później, kiedy już jestem w tym doświadczeniu, w grupie, słyszę innych ludzi, jak wymiotują, jak śmieją się, jak słyszę muzykę, bęben, śpiew, kuranderos. Coś się we mnie zadziewa. I często te ceremonie nie trwają
właśnie te 7 albo 8 godzin, tylko później jest noc, później jest na przykład strzała spotów, integracja, wspólny posiłek. To jest cały czas element terapii. Tak? I to nie jest jeszcze moment na wyciąganie wniosków albo konkluzji. Czyli to na pewno tak. Nie, ja jeszcze dalej płynę i zbieram informacje. Tak jak doktoranci. Oni zbierają informacje. Po troszku. Dopiero później można to jakoś zawiązać, połączyć, albo po prostu przeglądać. Albo po prostu zostawić to tak, jak jest. Poszerzyć swój zakres świadomości i doświadczenia. Więc dla mnie oprócz terapii indywidualnej z wykorzystaniem psychodelików, co może być dobrym pomysłem na początek, aby zacząć doświadczenie psychodeliczne od sesji 1 na 1 pacjent-terapeuta, dopiero później przejść do sesji grupowej. Ponieważ po pierwsze, ja już zacząłem budować relacje ze swoim ciałem w momencie, kiedy działa medycyna. Tak? I to jest ten moment, żeby trochę zobaczyć, jakie to jest. Poznać siebie w tym doświadczeniu i później być gotowym na proces grupowy. Więc wracając do tego pytania, to jest pytanie o to, czy możemy zastosować, tak to słyszę, czy możemy zastosować, a jeżeli tak, to w jaki sposób kolektywistyczne leczenie grup lub całych społeczności do kultury indywidualistycznej, która jest skupiona na, po pierwsze, umyśle, silny umysł, cały czas tutaj kminimy i czasami to jest, po prostu jest tak twardo tutaj, że czasami potrzebujemy kilka albo kilkanaście sesji, żeby w ogóle zacząć, żeby zobaczyć pewne pęknięcie na tym murze, które może połączyć mój umysł z moim ciałem. Osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, często są w umyśle, nie mają kontaktu z ciałem. I owszem, to był mechanizm obronny, który wtedy zadziałał. I ponownie mówimy o tej samoaktualizacji. To wtedy zadziałało. Kiedy miałem 15 lat, zostałem zgwałcony, więc teraz wróciłem, tak jakby przeniosłem swoje życie do mojego umysłu, żeby nie czuć ciała. Z różnych powodów, bo obrzydzenie, lęk i tak dalej. Więc jestem w swoim ciele, ale dalej mam ciało. Jestem w swoim umyśle, ale dalej mam ciało. Więc często potrzebujemy najpierw przebić się przez ten mur. 80% sygnałów płynie z ciała do mózgu, a 20% z mózgu do ciała. Więc jeżeli tutaj na tym poziomie jest ten mur pod tytułem jestem tylko w swoim umyśle i wszystko patrzę przez swój umysł, to jest silny, kontrolujący umysł, to najpierw potrzebujemy rozbić tą skorupę, żeby połączyć umysł z ciałem. Więc kolektywizm, no zobacz, tam nie ma takiego punktu ciężkości ja. Tak, tam jest my. Jesteśmy my, wspólnie. Robimy, żyjemy, zajmujemy się polem, dbamy o dom, community. A teraz siedzimy w pięknych, gustownie wykończonych domach na ostatnim piętrze i mieszkamy sami. Nie wiemy, kto jest moim sąsiadem. Nie mówię dzień dobry. Jakie to prawdziwe. Więc to jest, ja myślę sobie, że to jest wyzwanie, do którego też zachęcam innych specjalistów, albo też po prostu otwieram przestrzeń do tego, żeby o tym rozmawiać. Bo może to nie jest o tym, jak zastosować kontekst kulturowy, kolektywistyczny do indywidualistycznego życia europejskiego, tylko może to jest o tym, jak bez psychodelików możemy żyć inaczej. Czyli jak właśnie zacząć żyć wspólnie. No zobacz, bo często praca grupowa, terapeutyczna praca grupowa działa w ten sposób, że ja mogę porozmawiać z kimś innym. Oczywiście jest terapeuta, który otwiera tą przestrzeń, nadaje jej pewne ramy. Jest takim obiektem do naśladowania. Tak mówimy w terapii, że terapeuta na początku jest tym obiektem, który ja naśladuję, uczę się. Również podchodzić do siebie w taki sposób, jak robi to terapeuta. I później robię to sam. Więc terapeuta, jeżeli nadaje grupie, kontekstowi grupy właśnie tą atmosferę życzliwości, akceptacji,
braku oceniania, ja wtedy mogę się otworzyć, w końcu, pierwszy raz. Nigdy tego nie mogłem. W domu to było tak, że mam zrobić tak i tak, a jeżeli coś zrobiłem innego, pas. Wiesz? Albo karcenie mnie za to. Więc teraz w końcu przychodzę na grupę i mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu i wiem, że nie zostanę wyśmiany. Albo, no właśnie, wiesz co, to nie jest ważne. Nie otrzymuję komunikatu pod tytułem nie interesuje mnie. Jak miałem to na przykład w domu, albo żyjąc z partnerem, z partnerką. Więc te pewne schematy, które wnosimy z domu, również powielamy. To jest jak ta plastelina. Dopasowanie, czyli znajduję takiego partnera, partnerkę, który będzie robił tak samo. Będziemy mogli odgrywać te same role. Więc kiedy przychodzę do grupy i powiem o swoim doświadczeniu i okaże się, że nikt mnie za to nie ocenia, to ja tak wow. I nagle się okaże, że koleżanka obok miała bardzo podobnie. I takie wow, niesamowite i nagle no dobra, czyli i to jest poszerzenie świadomości. Tak, Jest że taka przestrzeń na... Okej. Czy jest jeszcze jakieś pytanie, które czujesz, że warto byłoby zadać, a go nie zadałem? jaka jest przyszłość terapii psychodelicznej w Polsce? Jakbyś mógł o tym opowiedzieć? Bo właśnie następne, co chciałem zapytać, to o wasze postulaty albo kierunek, który dążycie i Dać wolność. to pytanie... Dać czy wolność jest wyboru. wolność? Okej. Wolność wyboru. Wolność wyboru substancji, czy... Zobacz, ludzie i tak będą brać substancje. Brali, biorą i będą brać. Event. Taka jest natura. Więc po co wydawać mnóstwo pieniędzy na kontrolowanie czegoś, czego kontrolować się nie da? I jest w tym też taki przekaz pod tym, my musimy cię kontrolować, bo tobie nie ufamy. Bo ty możesz zrobić coś, co może, nie wiem, zaszkodzić systemowi, albo zaszkodzić politykom. Zobacz, że tak łatwo jest kontrolować właśnie ludzi, jeżeli oni sami nie wezmą odpowiedzialności za swoje życie, to oddają się w ręce systemu. I teraz zarządzajcie mnie. Tak. Czy o to chodzi w tym życiu? No nie. Mam pewne wątpliwości. Więc budujmy albo twórzmy przestrzeń do tego, aby ludzie od najmłodszych lat mogli poznawać życie w bezpiecznych warunkach, jednocześnie zachęcając ich do tego, aby sami poznawali siebie, życie w taki sposób, żeby było czuć, że to jest odrębna jednostka, ale jednocześnie, aby była w połączeniu ze mną, z grupą. Więc tak, wolność. A Myślę, że o tym. widzisz jakąś w najbliższych latach, nie wiem, kilku możliwość takiej wolności? Bo zawsze zastanawia mnie, zobacz, alkohol, który też w jakiś sposób na nas wpływa, na nasze zachowanie, jest legalny od dawien dawna, a na przykład właśnie substancje, które mogłyby działać terapeutycznie, nie wiem jakie są skutki bo nie miałem okazji spróbować w sensie dnia następnego, natomiast umiem sobie wyobrazić, że takie substancje mają mniejsze skutki niż upojenie mocne alkoholem i są nielegalne. Tak, to jest bardzo często cytowane badanie z 2009 roku, które bierze pod uwagę większość substancji, które są zażywane na całym świecie. I biorą pod uwagę i mierzą dwa czynniki. Szkodliwość dla osoby, która korzysta i dla otoczenia. No więc zgadnij, co jest na pierwszym miejscu. Najbardziej szkodliwych substancji. Pewnie alkohol. Etanol, dokładnie. Etanol. A grzyby są na 18 miejscu. To jest tyle po prostu minimalnie. Tak? Więc dla mnie to jest absurd, ponieważ grzyby rosną w lesie. To jest po prostu wokół nas. Więc dla mnie to jest zabawne, że
system mówi mi, ja nie mogę tego zrobić. Tak? Więc więc biorąc pod uwagę ryzyko uzależnienia, to jest poniżej 1%. Jeżeli mówimy o grzybach. Podobnie przy ayahuasce. To nie jest tak, że wypiję ayahuaskę, umęczyłem się całkiem sporo. I na drugi dzień myślę sobie, chcę jeszcze. Nie. To jest w pewnych plemionach integracja odbywa się na przykład przez kolejne 10 lat. Dopiero za kolejne 10 lat mogę pić kolejną ayahuaskę. Wow. Ale są też takie plemiona, które piją raz w roku. Więc są bardzo różne podejścia do tego. W jaki sposób odbywać takie leczenie, terapię i jak ją integrować. Natomiast ja poznałem całkiem sporo osób na grupach wsparcia, które przechodzą na grupę wsparcia, czy w Krakowie, czy w Gdyni, i to są ludzie świadomi. I tylko jedna osoba spośród no pewnie 400 osób, które poznałem na grupę wsparcia, nadal spożywa alkohol. Te osoby, które przychodzą na grupę wsparcia, pierwsze, albo często, jednym z pierwszych komunikatów jest alkoholu przestał mi smakować. Po kontakcie ze własnym ciałem, tak? Po kontakcie ze własnym ciałem, no właśnie to jest o tym, tak, że kiedy ja zaczynam zwracać uwagę na swoje ciało i ten mur tutaj już jest rozkruszony, ja mogę spojrzeć na swoje ciało, to nagle się okazuje, że 3 butelki wina mi nie służą. 2 piwa też nie bardzo, bo później się czuję taki wzdęty, no nie jest dla mnie. Ale kiedy nie miałem tego kontaktu z ciałem, to nie widziałem tego po prostu. Więc otworzenie tego pola doświadczenia, które jest tutaj w moim ciele i wokół mnie, pozwala mi łatwiej zdecydować. Znaczy mam więcej informacji. Czy ja dalej chcę sobie to robić? Czy ja dalej chcę spędzać czas w ten sposób, jaki spędzałem, pijąc alkohol? No niektórzy może chcą, tak jak jedna wspomniana osoba, ale jest to marginalna ilość osób. Więc osoby, które przychodzą do grupy wsparcia, są świadome siebie, otoczenia, widzą, co im nie służy. Pewne relacje, pewne zachowania. Ja już teraz wiem, że to nie było dla mnie. To często często są ludzie, którzy dużo czytają, którzy potrzebują wiedzy, jeszcze więcej, poszukiwania nowych informacji. To są osoby otwarte poznawczo na nowe koncepty. I tutaj taki przykład, jest takie forum Quora. Tam można zadać pytanie i ktoś może ci odpowiedzieć. I ktoś tam zadał pytanie, czy często studenci, doktoranci mają problem z przyjęciem pewnych nowych konceptów. To tak mówię pół żartem, pół serio. Myślę sobie, że gdybyśmy wspólnie poszli z grupą wsparcia na studia doktoranckie, to myślę sobie, że byłoby nam łatwiej przyjmować pewne nowe koncepty, z którymi się spotykamy. Bo często to, co się dzieje w trakcie doświadczenia psychodelicznego, w takim na przykład paradygmacie psychodynamicznym, jest trudne do zintegrowania. Czyli dla osoby, która pracuje w nurcie psychodynamicznym, stosowanie substancji to jest wybór albo terapia, albo zmiana terapeuty, albo zmiana nurtu. Więc dla mnie praca z psychodelikami to jest praca integratywna, czyli łącząca bardzo różne, czasami odmienne kierunki, no bo taki jest też człowiek. Żeby tak dopasować technikę do momentu, w którym ty się aktualnie znajdujesz, a nie pracować według protokołu. To jest fajne, że Gestalt nie ma takiego stricte protokołu. Ale taka refleksja mnie naszła, bo wspomniałeś, że akurat ta ayahuasca to nie jest rytuał, który robi się codziennie czy co kilka dni, tylko raczej jest to rzadsze. I tak
zabrzmiało to dla mnie jak taki post, kiedy de facto mamy, z tego co kojarzę, przy ayahuasce też chyba się oczyszczamy przed ayahuaską. Dieta. I taki czas refleksji, no bo jakby to było co kilka dni, to ciężko by było przeanalizować, przepracować sobie te wszystkie wnioski, które niekoniecznie musiałem dobrze odebrać w rozumieniu, zrozumieć. A jak jest taki odległy czas, na przykład jak wspomniałeś, że rok, czy trochę częściej, ale dalej jest jakaś przerwa między stosowaniem, to brzmi jak taki czas na refleksję. No, może teraz jeszcze nie rozumiem, ale może zrozumiem za jakiś czas, o co chodziło. Tak, to ułożenie tej nowej cegiełki w linii różnych cegiełek, może właśnie to może nie jest to teraz miejsce na to, ale nadal, trzymam tą cegiełkę i czasami przyjdzie ten moment, kiedy, no właśnie, że przychodzi ten moment, że ja tutaj, to było tutaj. Więc proces integracji dzieje się w takim kontekście terapeutycznym dzień po doświadczeniu i czasami tydzień po. Natomiast osoba, która miała to doświadczenie, ona jest cały czas w tym procesie integracji. No zobacz, czy to nie jest trochę tak, że my potrzebujemy integrować w ogóle życie na co dzień? Tak, teraz wydarzyło się coś takiego intensywnego i teraz potrzebuję teraz to sobie zintegrować w sobie, na nowo, ułożyć te nowe informacje, które do mnie dotarły. I to znowu o tej refleksji. Natomiast i o elastyczności. Natomiast tak, jak tu powiedziałeś, masz rację, czasami jest też tak, że informacja, która do mnie dotarła, którą otrzymałem w wyniku doświadczenia psychodelicznego, będzie w stanie być dopasowana do mojego życia dopiero za jakiś czas. Natomiast sam ten moment, kiedy, bo zobacz, bo ja już jestem, jak to się dzieje, że terapia w ogóle, psychoterapia działa, klasyczna psychoterapia działa. No, czy to jest... czyli teraz mam coś takiego, że mam nowe doświadczenie, terapeuta mi powiedział to, zrobiliśmy jakąś takie rozmowę z krzesłami i teraz ja dopasowuję to doświadczenie do życia poza gabinetem i obserwuję. Ja zachęcam moich pacjentów do obserwowania. Do tym też jest mindfulness, niereagowanie. Zapaliłbym papierosa. Okej, ale poczekaj chwilę. Przynajmniej rozciągaj ten moment, zanim zapalisz papierosa i zobacz, co się stanie. Czy z jakąkolwiek inną reakcją, która wcześniej mi nie służyła. Tak? Często moi pacjenci mówią, wydłużył mi się ląd zapalania złości. Czyli on nie reaguje od razu, tylko tak, rok temu to już bym krzyczał. A teraz tak nie potrzebuję, czuję, że coś tam tutaj jest gorąco w klatce albo w brzuchu, ale jest mi z tym okej. I to znowu o tym pływaniu w medycynie. No, czyli ja potrafię być sobie w tymi moimi emocjami, nie reagując od razu. Albo, no właśnie, pozostając sobie w tym stanie takiego Jeszcze refleksji. bycia. Po prostu bycia. Był tutaj piesek. Tak? To jest takie, zaczął szczekać i tak, my nagrywamy teraz, ale okej, no dobra, akceptacja. Tak? Po prostu zostaję sobie w tym, a nie biegnę do właściciela i mówię, że my teraz nagrywamy. Proszę uspokoić swojego psa. Długa droga przede mną, jeszcze jak patrzę na twój poziom akceptacji i spokoju. Ale tak, to jest, warto do tego dążyć. Masz jakieś takie swoje porady, jak do tego dążyć? Jako psycholog pewnie już jakieś tam metody wypracowałeś albo obserwowałeś u swoich pacjentów. Właśnie dążyć do tego, żeby to, o czym wspomniałeś, wydłużyć w czasie reakcję, czy właśnie bardziej przejąć kontrolę nad swoim umysłem. Ja tu mam pewne zastrzeżenie, kontrola. Ta kontrola jest właśnie czymś, co może być pułapką. No zobacz, osoby lękowe, one właśnie bardzo dużo kontrolują. Kontrolują czystość dłoni, kontrolują
właśnie pewien rodzaj dyskomfortu. Jeżeli mam za dużo dyskomfortu, to uciekam. Na przykład w relacji społecznej, w kontekście społecznym. Ta osoba dziwnie patrzy. Zobacz, oceniam już. A może ta osoba po prostu Nie dowidzi. przed chwilą nie dowidzi, albo przed chwilą dowiedziała się, że ktoś bliski jej zmarł. Nie? I teraz ma taki wyraz twarzy. Czyli zobacz, i to znowu jest interpretacja. Interpretacja to jest umysłowa interpretacja. Bo zobacz, bo są takie badania, które pokazują, że właśnie, że ciało wie 6 sekund przed tym, zanim zacznie rozumieć to umysł. No i zobacz, to fajnie widać na przykład w Tao. Że ja przychodzę do ciała i zaczynam słuchać swojego ciała. Jak mnie prowadzi moje ciało. Jak prowadzi mnie moje serce, a nie umysł. Ego. Tak? Teraz bym chciał to. A teraz bym chciał jeszcze to. Ale już nie mam na to przestrzeni. Ale umysł chce. Więc kiedy ten akcent jest przełożony na umysł, no to będzie mi może trudniej wyjść z tego. Więc pytasz, rozumiem, że to jest, jaka praktyka, jakie praktyki mogą być pomocne, aby nie być tak często w umyśle, dobrze rozumiem? Tak, bardzo dobrze przeformułowałeś pytanie. To po pierwsze, tak poznawczo, umysł nie jest twoim przyjacielem, ani twoim wrogiem. To jest narzędzie. To jest po prostu komputer. Używamy często takiej metafory jako komputera. Umysł jest komputerem. Może fajnie teraz zobacz, uda nam się nawiązać do tej duszy. Jeżeli umysł jest komputerem, a w momencie, kiedy ja zaczynam terapię, to rozumiem, że to, co mówi mój umysł, to jestem ja. Mój umysł mi mówi, ale jesteś głupi. Albo nie poradziłeś sobie znowu, jesteś bezużyteczny. I kiedy zrozumiem, że to gada mój umysł, który jest który jest komputerem, który ma dany program, to w takim razie kim jestem? Jeżeli nie tym, co mówi mi umysł, to kim jestem? To gdzie jestem ja? I tutaj przychodzi z pomocą fajnie model elastyczności psychologicznej. Albo po prostu gestalt. Gestalt jest, on też również dużo skupia się na ciele i na uważności, na obserwowaniu swego ciała, swego umysłu. I o tym też jest medytacja, mindfulness. Więc trzecia fala, DBT, ACT, dużo ma z gestalty. Gestalt jest humanistyczny, ale trochę mało naukowy. A terapię ACT, DBT czy terapia schematu, no tam jest sporo tych badań mówiących, to działa. Więc, czyli wyjście z umysłu to jest po pierwsze uświadomienie sobie, że mój umysł, który gada, to nie jestem ja. I nawiązując do duszy, no właśnie, że jest coś takiego, no właśnie, czyli jeżeli mój umysł to nie jestem ja, to gdzie ja jestem? Ja często pokazuję, robimy razem takie rysunki pokazujące to w takim razie, z czego składam się ja. No i często to jest tak, umysł, ale na początku dla kogoś to może być takie, czyli ja to jestem umysł? Nie do końca. Czyli z czego składam się ja? Umysł, ciało, moje emocje, dla niektórych to jest dusza, duch. Więc jest kilka elementów, zobacz, nie tylko umysł, który mi mówi, no właśnie, który teraz, jeżeli pozwolę mu, aby teraz dominował, to będzie się zastanawiać nad tym, co ja mam jutro zrobić. Jaki mam plan dnia na jutro. Ale jestem przecież tutaj, na plaży, na Oksypu. Siedzę z tobą. Tak więc pozwolenie, czyli to jest rozciąganie tej przestrzeni w sobie poznawczej, poprzez ćwiczenia poznawcze, restrukturyzacja poznawcza, czyli wracamy do CBT, ale też doświadczanie ciała, terapia doświadczalna, humanistyczna. Doświadczam to w sobie, tworząc przestrzeń w sobie na doświadczenie różnych emocji, na doświadczenie na przykład stresu, który jeżeli kiedyś był w takim centralnym punkcie i wtedy blokował mnie i ja nie potrafiłem wyjść na scenę teraz i powiedzieć: dzień dobry, zapraszam was na warsztat albo na wykład, no to tworzę w sobie tą przestrzeń. Na to, żeby zostawić ten stres gdzieś tutaj w rogu, no tam jest. Ale ja nie potrzebuję już go usuwać.
ale dzięki temu mam przestrzeń na inne emocje. Na przykład na ekscytację. Na przykład na radość, która jest powiązana z moimi wartościami. Ja wchodzę na tą scenę, bo moją wartością jest dzielenie się moją wiedzą i moim doświadczeniem. I to jest dla mnie ważniejsze niż ten stres. No sobie tam będzie. Nie? Badania pokazują, że unikanie myśli czy wyrzucanie ich nie działa w długim okresie czasu. Na początku, dobra, gdzieś tam sobie usunę tą myśl pod tytułem jestem głupi, ale ona wraca. I często wraca silniejsza. Więc ponownie to jest praca przynajmniej na 2 poziomach. W ciele i na umyśle. Czyli uczę się nie reagować zgodnie z danymi myślami, które pojawiają się w moim umyśle. To jest trochę taka selekcja. Tak? Czyli jak mamy paletę różnych kolorów i każdy kolor odpowiada konkretnej myśli. I teraz widzę, że do tego obrazu, który chcę teraz namalować, co może symbolizować życie, które chcę mieć, osobę, którą chcę być, którą chcę się stawać. Mam tą paletę kolorów, różnych kolorów, bardzo różnych odcieni. I to symbolizują różne myśli, które pojawiają się w moim umyśle. I teraz patrzę, ten zielony pod tytułem to ci nie wyjdzie i to ci się nie uda, nie masz się za to zabierać. Czy ona mi pasuje teraz do tego obrazu? No nie. Więc czekam na kolejne kolory. Czyli na kolejne myśli. Zdrowy umysł produkuje niezdrowe myśli. To jest okej. Różni ludzie mają różne myśli. Natomiast jeżeli jestem sfuzowany z tymi produktami mojego umysłu i wierzę, że to jest prawda, to będę działać zgodnie z tymi myślami. Tak? Czyli zobacz, jeżeli uwierzę w tą myśl, że to mi nie wyjdzie, to mi się nie uda, to co się dzieje? Przy tych 20% tylko całości nas. Ale taka refleksja mnie naszła, bo cały czas mam z tyłu głowy tą duszę i twoje pytanie, co to jest ta dusza? I tak zauważyłem podczas teraz twojej ostatniej wypowiedzi, kurczę, przecież jesteśmy w stanie obserwować nasz umysł, nasze myśli. No to nie jesteśmy umysłem, nie jesteśmy myślami. No więc czym jesteśmy? Znowu pytanie z początku spotkania. Ja pamiętam takie pytanie, które zadałem na grupie wsparcia. Jak to jest, kiedy doświadczenie psychodeliczne pokazuje mi pewien rodzaj mistycyzmu. I mam teraz. Ach, Słychać, a nie widać. tak, bo tu jest lotnisko. Robię doły. Bardzo ładne widoki, jak lądują te Antonowy i te duże samoloty. Rzadko, ale można trafić. Zerwał nam samolot. Mhm. To skracając, bo to była taka dosyć spora wypowiedź. A może właśnie nie, to było proste pytanie, tylko teraz nie potrafię sobie otworzyć, jak zadałem je. To było coś takiego, jak to jest, kiedy to doświadczenie psychodeliczne pokazuje mi, że życie jest mistyczne, że jest właśnie takie magiczne, piękne, wspaniałe. I kiedy kończy się to doświadczenie, to gdzie ten mistycyzm? I wtedy Ola z Ogrodu Kreacji powiedziała właśnie, ale po co my to dzielimy? To jest ten dualizm. Czy to nie jest tak, że każda chwila jest mistyczna? Każdy moment, wracamy do medytacji, do mindfulness, do chwili obecnej. Czyli co jeszcze więcej kryje w sobie chwila obecna? Bo może mistyczne jest właśnie to, że teraz tutaj siedzimy. Na plaży, na piasku i rozmawiamy. Możemy rozmawiać i patrzeć na Morze Bałtyckie. Nie pada na głowę. Fale są. Fakt. Więc tak, więc no to jest takie, to też trochę o tej duszy.
ale też o doświadczeniu. Mhm. Patryku, nie mam więcej pytań na ten moment. Ta dusza mocno ze mną rezonuje, a raczej to pytanie o duszę i pewnie będę przez najbliższe dni starał się pokontemplować to. Chciałem Ci bardzo podziękować. Chyba że chcesz jeszcze się czymś podzielić, bo też nie chciałbym urywać, jeżeli coś konkretnego jeszcze chciałbyś dodać, natomiast mam nadzieję, że uda się zrobić dogrywkę. Może za rok, może za dwa, na trochę innym poziomie i u mnie, i może u Ciebie. Może z Ekwadoru przylecisz specjalnie na wywiad, albo ja do Ciebie. Zapraszam do Ekwadoru.